Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiejszy filmik poświęcimy odpowiedziom na Wasze pytania i tutaj na samym początku chciałybyśmy powiedzieć, że jeżeli macie tych pytań więcej, to proszę zostawiajcie je w komentarzach. My zawsze jesteśmy tutaj dla Was, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości. I na pewno to nie będzie ostatni film, więc w przyszłości będzie takich filmów więcej, jeżeli oczywiście będzie więcej pytań, nie? To Tak. wszystko zależy od Was. Więc śmiało. Dobra, to zaczynamy. Nasze pierwsze pytanie to, czy mogłybyście mi powiedzieć, jakie marki koreańskiej pielęgnacji i make-up są premium? Na to pytanie troszkę ciężko odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że w Korei to te granice bardzo się zacierają. My wybrałyśmy tutaj parę tych marek, więc może najpierw o nich powiemy. Tutaj z pielęgnacji mamy Solhwasu, Dohu, Ohui, Ohui, jest taka marka, Primera, a z makijażowych Hera, Sum 37. tak, mamy Chongseul. No i tak, tutaj dużym problemem jest to, że na przykład ciężko patrzeć na cenę, bo są drogie kosmetyki, troszkę droższe, na przykład, nie wiem, za 200 zł, które może dla nas, dla niektórych z nas mogłyby być premium, a w Korei jakby te same marki nie są uznawane za premium. Na przykład ja mam problem z VT. A tak. Że właściwie to była marka, która zaczęła się od bardziej takich nie-premium produktów, teraz ich jest trochę więcej, ale one są przystępne cenowo dla takiej klasy średniej w Korei, więc ciężko mówić, żeby były premium, co nie? Właśnie, bo tak na przykład tutaj też wspomnieliśmy o Solhwasu, które ja na przykład kupiłam dla mojej koleżanki do Polski i ogólnie cenowo niektóre produkty są naprawdę przystępne, Prawda. a niektóre produkty, no naprawdę można się zastanowić, bo krem już potrafi wchodzić w 230 000 na koreańskie, czy jakieś 800 zł, więc widzicie, no to myślę też, że w koreańskich markach premium tu też chodzi o już taki wyrobiony prestiż. To prawda. I nie czarujmy się, że w większości Koreańczycy, jeśli idzie o marki premium, zwracają się w stronę luksusowych marek zagranicznych, takich jak Chanel, Dior, jeśli idzie o makijaż. Tak. I tak samo, jeśli idzie o pielęgnację. Tak, i tutaj możecie naprawdę zauważyć, że im bardziej sławna osoba, im bardziej taka znająca się na pielęgnacji i może sobie pozwolić na więcej, raczej wybiera te luksusowe zagraniczne marki, a nie te koreańskie. To prawda. Dobra, drugie pytanie to, czy używacie krem pod oczy? To było pytanie do Martyny i Klaudii. Tak, ja w tym momencie używam Manio na dzień i to jest krem Jakiś brightening serum? jest brightening serum i jest to takie żelowa konsystencja. Drugi krem na noc używam z retinolem, ale w tym momencie nie mogę Wam zdradzić jaki Co to za jest, krem? dlatego że dopiero go testuję i będzie na ten temat film. Za to Klaudia już się tutaj wypowiedziała w komentarzu, Beauty of Joseon Revive Ace Serum z retinolem i ekstraktem z żeńszenia. A Monika, może Ty powiedz, zdradź nam. To ja tak samo jak Martyna używam tego serum z Maniorano, a wieczorem używam serum z retinalem z marki, która za granicą nie jest zbyt popularna, CKD. No, Dobrze, tak. to lecimy dalej. Tak, trzecie pytanie było o to, gdzie kupować kosmetyki i chodziło tutaj o strony zagraniczne, no i tak, to nam bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. My mieszkamy w Korei już bardzo długo i no nie mamy doświadczenia z zamawianiem za bardzo kosmetyków z zagranicy i wydaje mi się, że też z czasem dużo się zmienia. Ja na przykład, nie wiem, tam 10 lat temu w Polsce zamawiałam koreańskie kosmetyki, ale to wiecie, było zupełnie inaczej, z zupełnie innych stron się zamawiało. Tak, ja raz miałam możliwość zamówienia z Jestaj, ale niestety to było naprawdę bardzo dawno temu, kiedy dopiero kusiony wchodziły do Polski, więc to nie jest raczej moja opinia, czy warto tam zamawiać, czy nie. I myślę, że u nas na kanale raczej takich właśnie polecajek, z których sklepów warto korzystać, jeżeli chodzi o zamawianie, raczej nie będzie, więc przepraszamy Was bardzo, że nie możemy Wam doradzić,
ale niestety no mieszkamy w Korei i mamy dostęp po prostu za rogiem, jakby to powiedzieć. Tak, więc wiecie, no chcemy zaoferować Wam coś innego, czyli właśnie te najnowsze trendy. Niestety właśnie, jeśli idzie o dostępność kosmetyków, no nie wiemy. Jeżeli będą kosmetyki dostępne w jakiś sposób w Polsce, te, które my polecamy, to możliwe, że będziemy dodawali taką informację. Tak, na po przykład prostu. jakby były w Rossmanie, co Tak, nie? tak. Dodamy po prostu Wam informację w opisie, więc tam zaglądajcie, tam zawsze będzie informacja. Okej, dobra. Kolejne pytanie to, czy jest ranking z kosmetykami do ciała i rozszerzyłyśmy to pytanie też do włosów. Tak, taki ranking jest. W Korei są właściwie 4 takie popularne rankingi. My wspomniałyśmy na razie tylko o 2 i w tych 2 pozostałych jeden ma taką bardzo rozbudowaną kategorię właśnie na temat kosmetyków do ciała i do włosów, więc na pewno kiedyś taki filmik się u nas pojawi. Tak, na pewno będziemy więcej takich produktów testować. Ja trochę się boję, jeżeli chodzi o produkty do włosów, ale postaram się znaleźć najlepsze produkty i Wam je polecić. Dobra, lecimy. Kolejne pytanie to jest, czy ta zielona gąbeczka różni się od tych, co najczęściej mamy w Polsce, taki w kształcie łezki? No zdecydowanie się różni. Przede wszystkim jakby ta tekstura jest zupełnie inna. Nie wiem, czy tak się mówi, konsystencja jest zupełnie inna. Ta łezka jest taka bardziej ubita, z kolei ta zielona Sponge Glow jest Bardzo miękka. Tak, miękka i ona bardzo chłonie wodę, więc trzeba ją bardzo porządnie wyciskać. Tak, i ona przez to, że jest bardzo miękka, więc czasami nawet ma się uczucie, jakby się dotykało twarz palcem. I na pewno efekt jest dużo, bardzo mocno różni się od tego łezką. Praca jest przyjemna, chociaż trzeba się właśnie nauczyć, jak to robić, bo na początku może to stworzyć trochę problemów. No jeżeli już mówimy właśnie o wykończeniu, to ta łezka ma chyba takie bardziej matowe wykończenie, a ta glow, bo to już sama nazwa wskazuje, takie bardziej glow, naturalne, takie trochę... Takie nawilżające. Nawilżające, prawda, wykończenie. Tak. Dobra. Dobra, kolejne pytanie. Tutaj wchodzimy w serię pytań o bardzo popularny produkt VT Riddle Shot. Pierwsze pytanie to, czy ten produkt nadaje się dla osób z cerą naczynkową i dojrzałą? Z mojej perspektywy, jako że ja mam cerę naczynkową, wrażliwą, przesuszoną, jak na razie tego nie używam. Niestety mam uszkodzoną barierę hydrolipidową i po prostu obawiałabym się, że te igiełki mogłyby mnie podrażnić. Raczej VT nic nie wspomina o tym, że jest to produkt nieprzystosowany do takich cer, ale myślę, że tutaj naprawdę już zależy od każdej z nas i od każdej stanu Waszej cery i jeżeli chcecie użyć, to na pewno użyjcie tych najmniejszych stężeń, czyli 50 i 100 i najlepiej w miejscach, które uważacie, że najmniej Wam zaszkodzą, czyli na przykład czoło zacznijcie od czoła, potem przejdźcie na przykład tutaj na policzek, tak z boku, tam gdzie na przykład nie macie takich mocnych podrażnień i te naczynka nie są tak mocno widoczne, i dopiero wtedy przejdźcie do reszty stopniowo. I na pewno nie zaczynajcie od wyższych stężeń, żeby sobie nie zrobić krzywdy. To prawda, no bo pojawiają się takie głosy właśnie, że można zacząć od 300, od 700, oczywiście w teorii można, ale na przykład z naszej perspektywy ja też byłam podrażniona już po 100 i właśnie jedna z moich koleżanek też, więc to już trzeba, każdy musi uważać, co nie? Pamiętajcie, że efekty możecie mieć widoczne, ale po tym jak pięknie może wyglądać Wasza skóra, ale jeżeli ją zniszczycie, to później odbudowanie jej zajmie Wam dużo więcej czasu niż jej zniszczenie, więc tutaj naprawdę uważajcie na to. A, jeszcze dodamy tylko, że produkt jak najbardziej jest przeznaczony dla skóry dojrzałej, więc o to się nie trzeba martwić. Dokładnie. Idealnych produktów właśnie stworzonych po to, żeby te efekty starzenia tak trochę jakby niwelować, nie? Kolejne pytanie to, po ilu minutach od nałożenia esencji można nakładać kolejne produkty? Tutaj po prostu, wiecie, trzeba to troszkę wmasować w skórę. Jest napisane, że od kilku do kilkunastu sekund, też nie ma co przesadzać. I potem już po prostu stosujemy kolejne produkty z naszej pielęgnacji zaraz po.
I tak, czy Viti Riddle Shot mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące? Jeśli idzie o oficjalne stanowisko właśnie Viti, to oni mówią, że kobiety w ciąży jakby nie ma żadnych złych substancji, jakby negatywnych substancji, które mogłyby zaszkodzić kobiecie w ciąży albo jej dziecku, ale no wiecie, no kto testuje produkty na kobietach w ciąży, więc oni też nie testowali z racji tego, że takie testy nie były przeprowadzane, no to w 100% ciężko powiedzieć i zalecają po prostu konsultacje z lekarzem. Według mnie lepiej poczekać, nie znamy też, nasza skóra jednak jest inna trochę w trakcie ciąży, więc nie wiemy jak ona by mogła po takiej substancji zareagować, więc lepiej poczekać. Myślę, że w trakcie karmienia To też wydaje mi się, że zależy, co nie, bo często właśnie są to takie fizjologiczne zmiany, że mamy dużo więcej jakby krwi, Tak. co nie, i to wszystko idzie po prostu do twarzy. Ja tak na przykład miałam i co, nawet takie peelingi jak lekkie, jak użyłam, to po prostu miałam strasznie czerwoną twarz, więc tutaj ja myślę, że można na przykład kupić taki produkt i przetestować punktowo, jeżeli bardzo Wam zależy na tym, żeby zacząć już na przykład w trakcie karmienia, a jeżeli to się nie sprawdzi, to po prostu poczekać do zakończenia karmienia. tak, bo tutaj też zależy naprawdę od naszego stanu skóry i jak takie kosmetyki będą na nią działać. Prawda? Właśnie. Okej. Kolejne pytanie to pytanie o toner padsy. Dlaczego, po co stosować toner padsy jako, czyli te płatki tonizujące jako maseczka na twarz? Na pewno dużo lepiej się wchłania taki produkt w naszą twarz, dlatego że dłużej po prostu trzymamy, więc jest to dużo przyjemniejsze. Plus zamiast przecierać bardzo delikatną skórę, nałożymy delikatnie na twarz, dzięki czemu na przykład unikniemy zaczerwienień i podrażnień skóry niepotrzebnych. A kolejne to jaka jest różnica może między właśnie taką maseczką z toner padsów, a maseczką w płachcie? To są dwa różne produkty. To prawda, co nie? No bo właśnie te płatki są nasączone tonerem i je powinniśmy stosować raczej na początku naszej pielęgnacji, co nie? A maseczka jest nasączona serum, czyli to już jest taki bardziej konkretny produkt i wydaje mi się, że w Korei najbardziej popularne jest stosowanie tych maseczek z płatków tonizujących rano, kiedy nie mamy czasu, może chcemy trochę, żeby nasz makijaż wyglądał lepiej, potrzebujemy ukojenia, nawilżenia, co nie? I po prostu to zajmuje wtedy tylko 5 minut, 10 minut, a efekty są. Kolejne pytanie jest o to, czy Koreanki używają masażerów do twarzy i naświetlają twarz światłem czerwonym. I tutaj połączymy to pytanie z jeszcze jednym, czy w Korei jest popularny Medicube, szczególnie ten ostatni model Age Booster Pro. No to tak, generalnie to wszystko to są beauty devices, które są w Korei, chciałam powiedzieć. To wszystko są beauty devices, które są w Korei bardzo popularne i faktycznie to wyszukiwanie beauty devices Ostatnim czasem idzie do góry. to prawda, zwłaszcza w tych grupach wiekowych 40-50, no i też takie późna 30 też jest to już widoczne. Ja jeszcze ze swojej strony mogę powiedzieć, że one bardzo mocno teraz są promowane na social mediach, więc pewnie dlatego też ta wiedza o nich oraz popularność wzrasta w Korei. Tym bardziej, że także te półki cenowe są bardzo różne i naprawdę prawda. każdy może znaleźć jakiś produkt dla siebie. A jeżeli chodzi o ten Medicube, o którym wspomnieliśmy wcześniej, to on teraz jest na pierwszym miejscu, tak? Tak, jest na Sprzedażowym. pierwszym miejscu i właśnie z tego co ja widziałam, to w zeszłym roku, za rok 2023 dostał na przykład nagrodę youtuberów, co nie, więc To też właśnie- widać, że jest promowany, przez nich im się sprawdza i wydaje mi się, że właśnie też przez to ten produkt jest popularny też na zagranicznych mediach. I faktycznie to jest najlepiej sprzedający się produkt w Korei, a na drugim i trzecim miejscu mamy produkty z Centelian 24. Drugie miejsce, zaskoczenie, bardzo drogi produkt. Tak, właśnie, to jest tam było prawie 900 tysięcy. No, czyli prawie 3000 zł, a wiadomo, że u nas te produkty są tańsze. I trzecie miejsce też już troszkę niższa półka cenowa. Tych produktów no naprawdę rodzaje są przeróżne i nie tylko takie beauty devices są popularne, ale wydaje mi się, że generalnie masaż twarzy. Niektórzy będą używać rąk, inni nie wiem, jakichś innych Kamieni. Ty Prawda? masz jeden, tak? Ja mam Planujesz. jeden. Ja mam jeden, a niektórzy właśnie będą używać beauty devices. Właśnie, dobra, to lecimy do ostatniego chyba już teraz pytania. Tak, ostatnie pytanie to z jakich zabiegów w gabinetach kosmetycznych albo u lekarzy korzystają Koreanki? No
tutaj też wydaje mi się, że to jest tak jakbyście, wiecie, pytali o to w Polsce, na jakie zabiegi chodzą Polki. No wydaje mi się, że to też bardzo zależy od tego, jakie ktoś ma problemy skórne, co nie, dlaczego idzie. W Korei też bardzo popularne jest chodzenie na takie zabiegi zdecydowanie częściej niż w Polsce i na przykład też, jeżeli wyskoczy Wam pryszcz, to spokojnie możecie iść do lekarza i on go Wam wyciśnie. Tak, raczej właśnie to jest taki duży przestrzał tych produktów, zabiegów, które promują właśnie takie beauty clinic tutaj w Korei i te ceny są tańsze, dlatego bardziej dostępne są te zabiegi. Naprawdę kliniki się strzelają, który lepszy jest zabieg, który lepiej wykorzystać, ale także te zabiegi są bardzo mocno promowane w social mediach i wiele Koreanek z nich korzysta. Od właśnie upiększających z typu botox plus takie zabiegi typowo pielęgnacyjne, jak na przykład właśnie te maseczki modelujące, które stały się popularne właśnie dzięki zabiegom w klinikach. Jakieś peelingi, lasery. Albo też mikroneedling, Tak. który VT wykorzystało u siebie w produktach. Więc widzicie, jest to bardzo popularne i tych zabiegów jest pełno. My z takich zabiegów jak na razie nie korzystałyśmy. Ja chyba nie mam zamiaru, Monika chciałaby przetestować, więc może kiedyś w przyszłości taki filmik także ukaże się u nas na kanale. A do tego czasu zapraszamy do polajkowania, subskrypcji kanału i Oczywiście zostawiacie komentarz. powiedziałam, zostawiacie komentarz. Co się ze mną stało? Zostawiaj. Tak, dobra, to Odtąd. I oczywiście zostawiajcie komentarze, pytajcie się o różne różności i widzimy się kolejnym razem. tak, dziękujemy Wam bardzo i pa! Pa!